Ej, no te same buty, ty. No co ja ci zrobię? Ale ja byłem już kiedyś w nich? Bo ja jeszcze mam Moich? 1,5 roku. Bo chciałem powiedzieć, że odgapiłeś ode mnie, ale... No wiesz, dobre rzeczy można podpatrywać. Czy nas dobrze słychać? Chciałem zapytać. Co, jak nas dobrze słychać? A to jest w ogóle mega cicho, więc fajnie by się nagrywało. To może tu powinniśmy nagrywać. No, to jest w ogóle bardzo fajnie. To jeszcze raz wszystkie odcinki. Iron Maiden molesta. Aha, bo ty już włączyłeś rekord, więc możemy tutaj... Wiesz co, chyba pójdę zajrzeć na wszelki wypadek. No. No tak. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy pierwsi w ogóle tego roku w sezonie Pierwsi? Pierwsi. zimowo-świątecznym, którzy puszczamy Last Christmas. Pewnie teraz leci trochę w tle. I śnieg. Ale generalnie nie jesteśmy pierwsi, bo moje duszpasterstwo młodzieży już puszczało te piosenki świąteczne. Ale młodzież się nie liczy. Ale- Boomersi się liczą. No, wśród boomersów będziemy pierwsi. No, otóż to. Więc o co chodzi? Że generalnie ja się tak co roku zastanawiam, kiedy będzie do jakich granic możliwości można przesunąć ten termin, w którym zaczyna się już No to ja ci puszczanie powiem, bo Last Christmas. w połowie września już w Lidlu były takie różne chyba elementy, wiesz, Były świąteczne. dekoracyjne. No bo generalnie za chwilę mam wrażenie będzie tak, że kiedy będą się kończyły promocje po świętach na ozdoby choinkowe, płynnie przejdzie to w nowy sezon świąteczny, że już w ogóle będzie cały czas sezon świąteczny. Czyli w zasadzie niektórzy nie zdejmują w ogóle świątecznych ozdób, prawda? Wiszą cały rok. No i w zasadzie się to sprawdza. Ja chyba raz tak miałem, że zapomniałem czegoś tam, ale to takie lampki, które są bardziej uniwersalne, ale gdzieś mi tam wisiały i zostały długo, ale to nie jest typowo świąteczne. A ty w takim siedzisz w czerwonym fotelu jak Święty Mikołaj. Święty Mikołaj, jak jakieś prezenty będą. Ale brodę ty masz bardziej jak Święty Mikołaj. No ja idę w brodę, a ty w prezenty. Dobra. No. Ale przypomniał mi się ten film, nie wiem czy pamiętasz, była taka seria o takiej rodzinie, Griswoldowie się nazywali. I był ten odcinek Krzywy w zwierciadle, coś tam. świąteczny. Tak. I on jest genialny, bo znaczy wiadomo, że tam fanów ma wielu, ale tam jest taki jeden fragment filmu, kiedy oni po choinkę jadą, nie wiem czy pamiętasz. There it is. No, I oni tą choinkę wycinają tam nielegalnie gdzieś tam na obrzeżach no gdzieś tam w lesie. miasta. No. My też jesteśmy teraz na obrzeżach Poznania. No i wycinają tą choinkę. Jest przepiękna i przywożą do domu. I no ona jest jakby, wiesz, linami pospinana, no i odcinają te liny w którymś momencie i ona rozprostowuje te swoje gałęzie i oczywiście wybija szyby i tam chyba jeszcze uszkadza sąsiadom, którzy tam zawsze zresztą w trakcie tego filmu mają jakiś tam problem z tym głównym bohaterem. I give you the Griswold family Christmas tree. A lot of sap in here. No i tak sobie myślę też o nas, nie? Że im bliżej tych świąt, tak jakoś ten kompas życia trochę od świąt do świąt nam się układa, nie? I tak sobie się zastanawiam, czy to ma sens, nie? Tak naprawdę, bo to jest W mniejszym stopniu od weekendu do weekendu i tak dalej. No w mniejszym, nie? Ale tak jest, że już zobacz, niektórzy mówią październik, listopad i już mamy święta, nie? Że wiesz, że to życie szybko leci, nie? Trochę, że tak powiem, w takim układzie, tak, nie? znaczy, bo do czego zmierzałem, nie? Że Tak, coraz ma to sens, szybciej- żeby sprawdzić, do czego zmierzałeś. Dlaczego coraz szybciej zaczynamy trochę tak jakby, nie wiem, świętować i przez to się to trochę tak, jeżeli to się rozpłynie na za długi okres, to świętowanie się też rozpływa i nie ma takiego wymiaru właśnie typowo świątecznego. To jedno, ale to też pokazuje, że trochę nam trudno czekać na cokolwiek. Coraz bardziej jesteśmy rozbestwieni w takim kierunku, że muszę mieć wszystko na już, że nie ma sensu czekanie. No przed każdymi świętami Mucha cię obsiadła. jest adwent. Mamy No, tu cały muchy. czas mnie tu atakuje. Ale to są te właśnie te Zaraz ją przeciwności. wpuszczę do pieca i tyle będzie. No. Pójdzie do piekła na wieki. Tu otwieramy wrota piekieł. Oh my God.
Look at all the junk food. Nie, chodzi o to, że przed świętami jest Adwent, nie? Czyli Tak. to jest taki okres czekania na tego, który ma przyjść, który przyjdzie. I myślę, że to jest też coś pięknego i tracimy ten okres. I teraz nie wiem, wydaje mi się, że taki okres czekania, że czegoś jeszcze nie ma, ale się spełni, trochę tracimy to, nie? My wszyscy, nie? Bo generalnie, no nie wiem, słabo się na przykład docenia chociażby, nie wiem, w relacji, że narzeczeństwo, mam wrażenie, czasami jest takie niedocenione, że to jest taki tylko okres, byle tylko doczekać do tego ślubu. Później, no nie wiem, no można tak traktować też jakiekolwiek przygotowanie, nawet na księdza, nie? Że no nie wiem, jest taki rok, że się jest diakonem, czyli niby jeszcze nie ksiądz, ale już... Czy już w ciuszkach możesz chodzić, tych oficjalnych? Już ma tak? niektóre ciuszki takie tam inne... Już, że tak, ale te muchy nas dzisiaj... Ale upierdliwe. Ale muchy też są, taki był władcy much. Władca much, to był film. Beelzebub. No, To jest władca much, dokładnie. właśnie. No właśnie, a może nas tu siły atakują, Nie, prawda, zła? spokojnie, tak nie to zwykłe zwierzęta Boże. No tak, obudziły się, bo tutaj je obudziliśmy ze snu zimowego. No tak. No, ale generalnie, że jest coś pięknego w takim czekaniu, że wiem, że coś będzie, przyjdzie pięknego, ale jeszcze tego nie mam i że sam ten okres już jest czymś fajnym, czym warto tak naprawdę go przeżyć świadomie i wydaje mi się, że każde takie czekanie dobrze jest przeżyć świadomie, że to nie jest tak, że muszę mieć właśnie wszystko na już, bo wtedy hoduję takiego siebie jako rozbestwionego dzieciaka, właśnie który później tupie nogami, jak czegoś nie ma, a że takie samo czekanie, warto odkryć to, że to może być coś pięknego, nie? Że czasami trzeba się trochę z tą niecierpliwością pozmagać, ale że no nie wiem, ja pamiętam, ja bardzo dobrze wspominam za dzieciaka adwenty. Dostawałem ten kalendarz adwentowy i rzeczywiście chyba jestem jeden z nielicznych, któremu udawało się nie zjeść całego w pierwszy dzień. No naprawdę, to Cię podziwiam. Naprawdę i było to, coś miało to swój klimat. No tak. Teraz wyobrażam sobie inaczej kalendarz adwentowy, ale... No ale wiesz, teraz masz media społecznościowe, które nas uczą, między innymi te media, czy internet w ogóle, że to jest, wszystko jest na już i teraz, rozumiesz? Ty chcesz coś mieć, klikasz i jest, nie? Ktoś tam opowiadał o, no tak może przeskoczę w temat inny, ale, znaczy w sensie diametralnie inny, ale ktoś mówił, że pornografia tak uzależnia ludzi, nie? Że zobacz, że nawet seksualność jakby sprowadza do zaspokojenia tu i teraz na szybko, nie? I później to w ogóle jakby psuje całą percepcję jakby takiej sfery seksualnej i w ogóle całość jakby przeżywania, nie? Też tej sfery, nie? No to jest w ogóle, wszedłeś No. problem, to jest głębszy w ogóle problem, bo mówię teraz to nie jako duchowny i tak dalej ksiądz, ale no, to jakoś też naukowo zostało to potwierdzone, że ona działa bardzo podobnie i to jeszcze w sposób tak intensywny jak twarde narkotyki na organizm. W sensie, że są tak silne doznania i strzały, dopaminy i innych rzeczy w mózgu, że powoduje takie same uszkodzenia jak zbliżone do heroiny na przykład, nie? Changes in your brain that lead to addiction caused by changes in dopamine level. Cocaine, alcohol, nicotine, they all feel different, but all of them flood the reward circuitry with dopamine. To jest hardcore, nie? No bo mechanizm I że jest, jest bardzo podobny. Bo to jest podobny mechanizm bardzo silnego, szybkiego doświadczenia już, nie? No i rzeczywiście to są takie szybkie wystrzały, a potem nic, nie? I pustka. I potrzeba więcej i więcej. No więc właśnie, później zwiększasz... Bo nie umiem czekać, nie? A jak czekam i wyczekam, no to wtedy te święta czy cokolwiek innego smakuje najlepiej po prostu. Ale w ogóle tak, wszystko, tak to działa. ale wszystko smakuje, nawet ten seks smakuje lepiej, w sensie taki, no małżeński seks, no naprawdę, no przecież to nauczenie takiego życia, że musisz mieć tu i teraz, no mówię, ta pornografia w najlepszy sposób to wyraża, bo ona jest jakby dokładnie tym, w pigułce tym, co w zasadzie
przecież jest całym procesem, nie? Jakimś chemicznym w organizmie, a Ale tu to- spłyca to do takiego wystrzału dosłownie i przenośnej energii, który po prostu za chwilę pozostawia cię jak się tak mówisz, w pustce, nie? I, Ale to jest dokładnie ten No. sam efekt, jak się nażresz słodyczy, to co przed No. chwilą zrobiłem. no, widziałem właśnie, Że pokażemy to zjadłem później w ciastko przebitce. takie No. a wcześniej pół pudełka Ja tak patrzę, gdzie ta czekolada? No, ale dobra. Odkupię najwyżej. No, zobaczymy. Ale nie, bo to tak działa, że jak najesz się cukru, to jest szybki strzał cukru, insulina tam czy coś inne te zbijają to, no i jesteś głodna, a w tuż swoje poszło, nie? No, No i tak działa właśnie takie, to są tego typu rzeczy, nie? Takie na szybko, na już. No niszczą nas generalnie. No niszczą, nie? ale A nie to- dają tego zaspokojenia, które chciałbyś, którego tak naprawdę oczekujesz od tych rzeczy. no właśnie, nie? ale też czekając, tak jak ty mówisz, ktoś kiedyś mi powiedział taką mądrą rzecz, że czekając, te takie pierwsze takie, jakby to powiedzieć, te żądze przeminęły, a jak one przeminą, to pod tym pojawia się inna potrzeba, czyli coś, co jest naprawdę ci potrzebne, bo ktoś też kiedyś fajnie powiedział, że pod potrzebą, albo inaczej, pod rządzą oglądania tej pornografii, czy konsumowania tej pornografii jest potrzeba miłości. Po prostu, żeby cię ktoś przytulił, powiedział, że cię kocha, że jest z tobą, że cię nie zostawi, że Pójdziesz ze mną na grzyby? Ja się nie znam. Nie trzeba. A jak mnie bajsniesz? Jo? Jak mnie bajsniesz w szyja, ja się boję. Tak, że to działają te wszystkie na grypę czy inne leki, nie? Że tłumię objawy, ale nie docieram do tego, co jest przyczyną. co jest nie? przyczyną, no właśnie, no bo jak się tak I usiądzie tam i trzeba w to wejść, nie? I no to, więc właśnie, A nie? to wymaga znowu z kolei wysiłku. Czekania, czegoś- cierpliwości, wysiłku, no ale też Czegoś nieprzyjemnego trochę. też, że tak powiem, jak już się przebrałeś, prawda, w strój roboczy, no to trzeba to wykorzystać i powiedzieć, że, znaczy moim zdaniem, nie, że połączenie nie wiem, jak zwał, nie, bo niektórzy mogą go inaczej zwać, ale z Bogiem, czy że tak powiem, z czymś wyższym niż tylko te emocjonalne, że tak powiem, tu rzeczy, no to pozwala właśnie trochę poszukać w sobie pokładów jakby i potrzeb głębszych i też głębszego zaspokojenia tych potrzeb, nie? No bo inaczej, przepraszam, niewypełnienie, tylko pewna potrzeba, pewna pustka, której nie wypełnisz niczym w żadnej ilości, nie? I przecież wszyscy filozofowie, czy ci, którzy szukali jakby sensu życia, no dochodzili do podobnego wniosku, że w zasadzie jest pewna pustka, którą niczym, ani pieniędzmi, ani żarciem, ani seksem, ani nie wiadomo czym, ani władzą nie wypełnisz w sumie, nie? I tam jest właśnie coś takiego... No ciekawe, bo to Platon, pogański filozof, wybitny umysł, on już mówił, że dla niego na przykład największą możliwą przyjemnością to jest kontemplacja prawdy. Kontemplacja tego, co rzeczywiście istnieje, on tam miał ten swój świat idei i tak dalej, ale kontemplacja tego, co jest prawdziwe i no, nie wiem, myśląc taką logiką teraz, jaka jest, szybkiego zaspokajania potrzeb, no to nawet Platon się nikogo tu nie przekonuje, który generalnie, no, jakby to powiedzieć, on nie wierzył w Boga takiego osobowego, jak my wierzymy, ale jednak z jego filozofii naprawdę teologia bardzo skorzystała. I można powiedzieć, że no, on dużo o Bogu powiedział swoją filozofią, nie? Ale że generalnie jest tak, bo trochę zgubiłem wątek, chodziło o to, że kogo dzisiaj w ogóle obchodzi kontemplacja prawdy? No tak sobie pomyślałem, nie? No tak, no, to paru jakichś frików, to jest mega jakieś, nie wiem, wydaje się niszowe. No poradź komuś, kto przyjdzie, wiesz co, bo tak nie wiem, taki mam bezsens życia, pokontempluj sobie prawdę. Następny, Gdzie jest prawda? nie? No ale co kontempluj prawdę? Jaką prawdę, nie? Skąd mam ją wziąć, no, nie? ale no to według Platona musisz po prostu przejść długi okres oczyszczenia swojego umysłu właśnie z tych wszystkich namiętności i tak dalej. A który to był był święty, czy tam nie święty, który w krzaki się rzucał, czy w jakieś pokrzywy, żeby od pokus, prawda, cielesnych Nie wiem, były takie historie. Ale kto to był? Z tych ojców pustyni, no. Może nie pamiętacie, to napiszcie tam w komentarzu. Ja nie wiem. To nie ja byłem, To bo nie- ja, to są- ja w ogóle nie lubię w krzaki. To za są bardzo. dziwne historie, nie chcę oceniać, bo nie znam człowieka, nie? No. Ale no, to się wydaje, to akurat się wydaje śmieszne, nie? Ale już samo szukanie prawdy i takie... ale- na małą skalę, no. uwalnianie się z tych małych, to co jest przeciwieństwem prawdy, kłamstw,
uwalnianie się powolutku z nich. Jakiegoś obgadywania odkrywanie- ludzi, nie? Też Nie, jakiegoś ale też oceniania. odkrywania też, co, że ile o sobie mamy O kłamstw, Jezu. które myślimy, nie? No. Nie chcę wchodzić już na inny temat, bo mówiliśmy o cierpliwości i czekaniu, ale że jest w tym jakiś też ten Ale trzeba cierpliwości, nie? wątek Że- ten, no. przyjemności, nie? Więc generalnie tak naprawdę szybkie zaspokojenie, krótka przyjemność. Długie czekanie i zaspokojenie głębszych Pełna potrzeb, przyjemność. dłuższa i pełna i na wyższym poziomie. I myślę, że to nie są jeszcze święta, chociaż tutaj kominek, może jakieś prezenty będą. No, Ale to jeszcze nie schowane, teraz. Trzeba no, poczekać. w skarpecie. No dobrze, to chyba... No, idziemy narąbać drzewa. Idziemy się narąbać, drzewa narąbać oczywiście. I widzimy się następnym razem. Tak jest. Trzymajcie Nie się... wiemy kiedy, ale spokojnie. Trzymajcie się ciepło. Bądźcie cierpliwi. Tak, bądźcie cierpliwi, Czekajcie na bo nas. z nami to tak jest, że pojawia się i znika, prawda, ta seria, Tak. ale my musimy zawsze coś przeżyć, żeby do prawdy dojść. Żeby było o czym w ogóle Tak, rozmawiać. tak, no bo tak to nie mamy o czym mówić specjalnie. Także żegnamy i pozdrawiamy Tak. i Bartek, ciepło was trzymamy i Dawid właśnie. Jak zawsze. I trzymaj ta się Barry White'a na przykład. I nie od... I co? Nie będę kończył. My neighbor's knocking and I open carefully. He looks a bit like Ronnie Jeremy. He's screaming at me, damn you little albatross, while he smells like chips and Calvados. Z nim to tak jest. I nie odpierdala. What is that goddamn groan? That ain't no sound of rock and roll. I said I'm so sorry, but I got this thing I have to show. That might be good for you to know. So I brought him inside. Don't know why, but then suddenly he just passed out. I thought, well, alright, can't deny that I got a llama in my living room, a llama in my living room, a llama in my 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 llama. I got a llama in my living room.